He's dancing like there's no way he could fall. The world he sees is empty after all. Free to follow my lead. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj daily vlog, bo mam do Was do pogadania. Chciałam z Wami pogadać o książkach, bo było zapytanie, ale też ja bym chciała po prostu, jakby ktoś by był zainteresowany, jakie książki teraz czytam, a ostatnio no wlazłam na maksa w książki, ale dobra, nie teraz. O tym ściągam już flagę, wczoraj był 11 listopada, więc muszę ją ściągnąć. Mamy specjalny taki bom, dzięki czemu wieszamy te flagi. W każdym mieszkaniu w ogóle mamy te haki takie właśnie, żeby włożyć naszą flagę. W ogóle ja kupiłam taką ogromną. Niestety ona czasami się zahacza o te barierki i przez to nie wylatuje już i tak dziwnie jest zahaczona, ale jest ogromna. Dzisiaj też mamy Eliasza w domu. Też nie będziemy chyba wychodzić. Może na mały spacer później się wybierzemy, jeżeli słońce nam dopisze, chociaż dzisiaj się zapowiada bardzo chmurna pogoda. Eliasz się rozchorował, więc życzcie mu zdrówka. Pewnie jeszcze jutro zobaczymy, czy już będzie się czuł lepiej, kiedy wypuszczę Wam ten film, czy nie, czy pójdzie do przedszkola, ale jak na razie zostaje. Na pewno jest lepiej niż wczoraj, ma więcej energii, to jest najważniejsze. Dlatego dzisiaj pewnie w domu i będzie taki dzienny vlog. Może troszeczkę ogarniemy, troszeczkę coś porobimy, pogadamy właśnie na temat książek. Free to follow, but careful what you say. He's always watching every step I take. No, Eliasz dzisiaj ewidentnie lepiej się czuje niż wczoraj. Ja ściągam maseczkę. Już dawno nie robiłam, powiem Wam szczerze. Już nie pamiętam kiedy. Ogólnie teraz oglądałam sfilmowanych premiery, które mają nadejść i chyba myślę, że mamy na co pójść do kina razem z Eliaszem, czyli na Zwierzogród. Korci mnie, brzmi bardzo fajnie, co prawda pewnie z nie dubbingiem, ale z napisami. Może uda nam się, to damy radę, bo Eliasz na spokojnie ogląda filmy po angielsku. Raczej myślę, że ma jeszcze problem z takim dużym zrozumieniem, ale całkiem nieźle mu to idzie. Nie przeszkadza mu tak, że wiecie, połowy nie zrozumie. Wiem, że pewnie będzie trzeba powoli się nad tym zastanowić, dlatego że pewnie mogłabym go nudzić albo by się zastanawiał, co się dzieje. Więc nie wiem, czy przez cały czas tak będziemy mogli oglądać filmy po angielsku, albo się skupić właśnie też na nauce angielskiego. To jest temat taki, wiecie, kontrowersyjny u nas, może nie kontrowersyjny, ale to jest taka duża zagwozdka, jak do tego podejść, dlatego że, no wiecie, polski, koreański, ja z mężem rozmawiamy po angielsku, więc on i tak się przysłuchuje. Często oglądamy na Netflixie, no ale jak długo on będzie mógł tak w połowie oglądać jakiś film tylko jako obraz, a nie do końca rozumieć treści? Czy tylko oglądanie filmów pomoże mu w zrozumieniu angielskiego? No to jest bardzo ciekawy temat. Chyba będzie trzeba wgłębić się do tego tematu. Wiem, mogłabym obejrzeć po koreańsku. Dałabym radę na spokojnie. Tak, pewnie bym połowy filmu tak pół na pół rozumiała, pół na pół się domyślała. Taka duża mieszanka by była, ale jestem ciekawa, jakby to wszystko tak zagrało, bo tutaj sporo bajek właśnie jest w języku też natywnym, a z napisami koreańskimi. To jest bardzo ciekawe, bo wiem, że w Polsce nie zawsze bajki są po angielsku z polskimi napisami. Widzicie, co kraj to inaczej. Przy okazji w ogóle składania prania chciałabym z Wami poruszyć jeden temat, który mnie bardzo zaciekawił, a moja siostra mi go wysłała. Jest to w ogóle na temat osób, które robią content na temat Korei, które podróżują do Korei i ogólnie
poruszają różne tematy na temat Korei i nie wiem, czy ma wyjść prawo, ale zaczęła być rozmowa na temat ogólnie złego wyrażania się na temat Korei, na temat robienia takich, wiecie, harmful, czyli złych rzeczy w Korei. Myślę, że to jest bardzo duże pokłosie takiej jednej sytuacji, która teraz nadal się toczy, dlatego że w Somalii jeden z patostreamerów, można go nazwać patostreamerem, w trakcie jest procesów w Korei w sądzie na tego, co robił na swoich patostreamach. On ogólnie bardzo złą sławą się objął w Japonii. Z Japonii został, nie wiem czy on został deportowany, w sensie takim, że miał po prostu wyjechać z Japonii i tam nie wracać, bo obrażał Japończyków, wspominał sytuację, jaka była w Hiroshimie i Nagasaki, bardzo zły sposób się wyrażał, do tego robił bardzo złe rzeczy, plus po Japonii, jak został wyrzucony, no możemy powiedzieć wyrzucony z Japonii, przeniósł się do Korei. I w Korei na przykład, jeżeli kojarzycie Consort Movement, to robił bardzo obsceniczne rzeczy wobec pomników pamięci właśnie kobiet, które niestety zostały zmuszone do tego, aby usługiwać japońskim żołnierzom i przez to Koreańczycy nie chcieli go deportować, bo nic by się nie zmieniło, on by się niczego nie nauczył, więc go zatrzymali mu paszport i teraz został postawiony przed sądem, aby go po prostu osądzić według koreańskiego prawa za bezczeszczenia pomników pamięci, plus za jego ogólnie zachowanie obsceniczne wobec Koreańczyków. I prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że to jest z tego pokłosie to, że są rozmowy na ten temat, że ma wejść prawo, że obcokrajowcy nie powinni mówić złych rzeczy na temat Korei, robić złych rzeczy. Właśnie chodzi tutaj o YouTube creators, TikTok creators, Short creators. Wszyscy ci, którzy po prostu są influencerami, przyjeżdżają do Korei i z zamiarem robienia złych rzeczy, ma być prawo, że mogą być sprawdzani i jeżeli jedna z tych rzeczy zostanie nim udowodniona, mają być deportowani, albo osoby w ogóle, które w jakiś sposób, w inny sposób zachowały się źle wobec innych krajów, w zły sposób mogą w ogóle nie zostać wpuszczone. Więc jest to bardzo ciekawe pod jednym takim względem też, że pytanie, w jaki sposób to prawo będzie działało. Czy obojętnie, że będziemy mówić o minusach w Korei, czyli na przykład jest mnóstwo śmieci na ulicy, czemu oni tego nie ogarniają, dlaczego oni wyrzucają, czy to też będzie należało, bo wiecie, ja na ten temat wspominam często. Też mówię o minusach w życiu w Korei, nie tylko o plusach i się zastanawiam, gdzie ta granica zostanie postawiona. To jest bardzo ciekawy temat i mnie oczywiście jako content creatora bardzo mocno zainteresował, gdzie no wiecie, nie chciałabym zostać z tego kraju deportowana, dlatego że wyrażam się w taki, a nie inny sposób na temat Korei, więc no wiecie, jak już zaczyna tak wchodzić bardziej w życie takie prawo, to jednak granice, które przebiegają, trzeba bardzo zdefiniować i pokazać, o co chodzi, bo może to zaszkodzić nie tylko właśnie osobom, które tworzą kanały na YouTubie, ale także samemu krajowi. I jeżeli kojarzycie Natalię, to właśnie ostatnio z nią na ten temat dzisiaj rozmawiałam i właśnie jeżeli nie określą tego w taki dobry sposób, mogą sobie sami strzelić też w kolano. Wiecie, bo content creatorzy bardzo mocno wypromowali też Koreę, więc ciekawa jestem, w jakim to stopniu
pójdzie, na pewno będę Was informowała, bo mnie ten temat na pewno zaciekawił bardzo. Zobaczymy. Follow my lead. Quiet rooms that dim the light away. Find that he's got quite a lot to say. Nie wiem, czy dla Was też, ale dla mnie jesień zaczyna się wtedy, kiedy zaczynam ubierać ugly skarpetki, żeby było mi ciepło. Tak. Właśnie zaczęłam tak robić, dlatego że ja jestem osobą, która ma zimne nóżki. I za każdym razem jedna z tych rzeczy, która mi najczęściej zamarza, chociaż wcale nie jest tak zimno, to mam po prostu non-stop zimne nogi. Więc zaczęłam zakładać moje skarpetki, wyciągać je z szafy, żeby zrobiło mi się cieplutko. Jestem ten właśnie typ, który tak jak całe ciało nie zamarza, wszystko jest ok, to nogi po prostu za każdym razem są zimne. Ręce też, ale nie tak często jak nogi. Nogi to jest po prostu podstawa, jeżeli zimno się robi, to znaczy, że Martyna ma zimne nogi. Dobra. Za chwilę pranie się zrobi, już kolejny raz złożyłam chleb, to już jest trzeci raz. Kolejne składanie to będzie shaping, czyli robienie tak, żeby ten chleb miał taką fajną kuleczkę, kiedy będzie sobie ostatecznie wyrastał i wtedy też, jeżeli dobrze zrobimy shaping, to wtedy w piekarniku także powinien utrzymać tą fajną formę. Przy shapingu ja będę wtedy co robiła? Będę nagrzewała mój piekarnik, dzięki czemu zrobi się w mieszkaniu cieplej i mój chleb też będzie miał troszkę temperatury, żeby się, wiecie, zrobić. Ogólnie teraz za to pomogła mi moja zmywarka, która się otworzyła i wydobywa się stamtąd ciepło po parowaniu, więc muszę częściej tak robić, jak będzie zimno w mieszkaniu. Idziemy razem z Eliaszem do warzywniaczka, kupimy ziemniaki, bo dzisiaj zrobimy pieczonego kurczaka oraz zrobimy też pieczone ziemniaczki. Taki plan wyszedł, bo mam takie mięsko, a nie idę na zakupy, takie większe do Imart, dlatego że warzywniaczek jest tutaj niedaleko, na naszej uliczce i szybko można zajść tam. I żeby nie było, nie zawsze jestem na maksa wystrojona. Wyszłam to, co dzisiaj miałam ubrane. Nie chce mi się nic lepszego wymyśleć. No, uważaj, stój. Chleb już ściągnęłam ochronkę, dołożyłam lód, żeby właśnie się sparował chleb, żeby ta skorupka była taka pyszna i chrupiąca. Więc przy okazji porozmawiajmy o książkach, które już przeczytałam i czy jakieś serie Wam polecam lub nie. Zacznijmy od jednej z moich ulubionych autorek, to jest Sarah J. Maas i mamy tutaj tą serię Dwór Cierni i Róż. Ja przeczytałam całość, ale niestety czwarty tom, Dwór Srebrnych Płomieni, nie do końca mi się podobał. Chyba z powodu właśnie tego, że już był taki bardzo mocny nacisk na te sceny, takie wiecie, 18+. Do tego ta historia mnie aż tak nie wciągnęła. Bardzo mi się podobała właśnie ten sam początek, 1, 2 i 3, a tym bardziej, że nieoczekiwany zwrot akcji między pierwszym i drugim tomem. Naprawdę byłam zdziwiona z tego efektu. Nie chcę Wam zdradzać, jeżeli nie czytaliście, ale jeżeli przeczytaliście, to po prostu dajcie znać w spoiler, co o tym myślicie w ogóle. Napiszcie na początku spoiler, bo moim zdaniem naprawdę ten zwrot akcji był taki troszkę nietypowy, co mi się bardzo podobało. To była chyba pierwsza seria, tak, to była pierwsza seria, którą przeczytałam. Później przeczytałam oczywiście Czwarte Skrzydło, całą serię i nie mogę się doczekać do kolejnej serii. Naprawdę wciągnęła mnie książka na maksa i uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jeżeli
serii książek, jeżeli chodzi o taką typową fantasy romans. To od tego można zacząć i się po prostu wejdziesz w ten klimat na maksa. Kolejny 4. tom czekam. Słyszałam, że teraz ma przerwę w pisaniu książek i jestem trochę podłamana. Coś się mówi, że pod koniec 2026 dopiero miałaby wyjść 4. książka. Troszkę mnie to smuci, bo się tak wciągnęłam, że chciałabym więcej, jakby wiedziała, że to nie jest pełna seria, bo nie dowiadywałam się o tych książkach prawie nic. Kolejną serią, którą czytałam, ale raczej słuchałam, to była seria Lauren Roberts, jej seria Bezsilna, czy Bezsilna, i ona ma 3 tomy, plus tam 1,5. Lubią robić te półki takie dziwne, które nie do końca mi się one podobają, bo nie rozumiem, w czym by to mogło pomóc. Też to są takie w tej historii, ale nie do końca połączone z tą historią, więc tak nie do końca mi się to podobało, ale mamy tutaj Bezsilną, która jest w ogóle debiutem tej autorki i tak jak na przykład Sarah J. Maas, Dwór Cierni i Róż mocno mnie wciągnął, tak samo ten Four Wings, czyli 4. skrzydło na maksa, jedna z lepszych, pochłonęłam bardzo szybko. To tutaj było wyczuć, że to jest jednak pierwsza debiutancka książka. Była takim językiem nie do końca, który mi się spodobał. Też zaczęłam czytać, jeżeli chodzi o debiutanckie autorki i ich prozę, pierwszą dziewczynę, która jest Polką i napisała polskie fantasy romans. I już Wam mówię, przepraszam, że tak zaglądam, ale wszystkiego nie pamiętam. I jest to dziewczyna, która napisała Piekielną narzeczoną i przeczytałam 1. tom, na 2. troszkę nie mam sił. Mogę wyczuć to, że jest bardzo duża różnica między językiem na przykład Sarah J. Maas albo właśnie dziewczyny, która napisała Piekielną narzeczoną. I tutaj widać, że ten język nie jest taki mocno rozwinięty, jest taki wręcz miejscami prosty. Ta historia nie do końca mnie wciąga. Były zarzuty na przykład w komentarzach, że mało jest opisów i niestety w 1. tomie było można mocno to wyczuć, że tego brakuje. Nie mogłam wejść po prostu moją wyobraźnią w te kraje, bo ja bardzo lubię sobie wyobrażać różne sceny, różne kraje, jak to wygląda. Nie wiem, czy Wy też tak macie. I nie jest to też mój taki typowy priorytet, dlatego 2. tom już dużo wolniej czytam. Pod koniec tego filmu powiem Wam, jakie w tym momencie czytam priorytetowe książki, które po prostu mnie najbardziej teraz w tym momencie wciągnęły w historię oraz w świat wykreowany przez autorów. Myślę, że Wam się mogą spodobać, bo mi bardzo się spodobały. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to już pewnie niektórzy się dowiedzieli, jakie książki czytam, jeżeli ich to zainteresowało. A ja wracam do gotowania dalej. To follow, but careful what you say. He's always watching every step I take, and mocking me with all of my charades. Free to follow my lead. That dim the light away. Find that he's got quite a lot to say. Free to follow my lead. Free to follow when something knows where. Kamery, wszyscy aktorzy, statyści, cała ekipa, czapki z głów dla Was. Wielki szacunek, bo to co zrobiliście z państwowością, z aparatem państwowym, z polityką. Czyli co, zawiadomo parę ustaw, nie będziemy Free to follow.
Słuchajcie, weźcie sobie coś dobrego do picia. Ja mam herbatkę miętową razem z grejpfrutową herbatą typowo koreańską, taką ala w dżemie i porozmawiajmy na temat książek, o których chciałam Wam powiedzieć. Mam tutaj swoją aplikację Empik Go, bo ja wszystko czytam na Empik Go, bo tutaj po prostu mam taką możliwość jednak zamawiania, kupowania książek z Polski. No mógłby być to spory problem, chociaż nie powiem, że czasami chciałabym Wam tutaj pokazać książki. Po drugie, chciałabym mieć niektóre z tych tomów, niektórych tych wydań naprawdę są przepiękne i chciałabym je mieć na półkach, no ale niestety jak na razie jest to niewykonalne i może zacznijmy od tego, co ostatnio czytam, bo jeszcze chciałabym na sam koniec porozmawiać, powiedzieć Wam, co mam w planie do przeczytania, bo mam parę takich zarezerwowanych, może też będziecie mogli coś mi podpowiedzieć ciekawego, co warto przeczytać, jeżeli chodzi o rom fantasy, bo raczej w tym temacie będziemy się dzisiaj poruszać. Bardzo mocno poruszać, jak już mogliście zauważyć, książki, które przeczytałam, no jest tego sporo. Dobra, czytam w tym momencie Szklany Tron Sarah J. Maas. To, w jaki sposób została ona napisana, nie do końca mi się podobał. Widać, że na przykład ta książka Dom Cierni i Róż jest książką już znacznie lepiej napisaną, moim zdaniem troszkę bardziej dojrzalszą, ale to już zależy od kto jak czyta i kto jakie książki lubi. Tutaj po prostu chodzi mi o ten język, w jaki sposób zostało napisane, jak zostali wykreowani bohaterowie, to moim zdaniem Dom Cierni i Róż dużo wyżej stoi niż na przykład Szklany Tron, chociaż słyszałam dużo opinii, że Szklany Tron bardziej się podoba. Może tutaj z biegiem czasu, bo tu jest naprawdę dużo tomów, chyba z 6 lub 7, więc ja jestem dopiero jestem na 5, tak? 5? O Jezu, na 5 tomie. Początek 5 tomu, czyli Imperium Bush. Dobra, chyba teraz dwie najważniejsze książki, które czytam i które mogę polecić z całego serca. Jedna to jest już końcówka, bo składa się z 3 tomów. Jest to nie saga, a po prostu historia Belladonna. Belladonna jest to jedna z moich ciekawszych książek odkryć od tego czasu, kiedy zaczęłam czytać. Co prawda ją słucham. Trochę żałuję. Myślę, że jeżeli bardzo Wam by się ta książka, taki typ książki spodobał, to weźcie od razu, czytajcie, a nie słuchajcie, bo ta książka wciąga moim zdaniem. Ona naprawdę fajnie jest poprowadzona, historia jest bardzo poprowadzona. Tutaj nie mamy takiego typowego romans fantasy. Tu ten romans jest jakby z boku, jest drugą częścią, a bardziej skupiamy się na zagadce, troszkę bardziej skupiamy się na tej historii, która ma nas wciągnąć i bardziej zainteresować, bo mamy tu temat właśnie historii dziewczyny, która w pewnym momencie ma pewne ścisłe powiązania ze śmiercią, z losem i tu właśnie nie chciałabym za dużo Wam zdradzać, bo historia jest naprawdę interesująca. Jeżeli byście chcieli kiedykolwiek tak posłuchać razem ze spoilerami i porozmawiać sobie po prostu nawet ze spoilerami na temat książek, to dajcie znać, to może będą jakieś filmy osobno, żebyśmy sobie właśnie na takie tematy porozmawiali, ale tutaj właśnie nie chciałabym tak mocno poruszać spoilerów, ale myślę, że jest bardzo ciekawa. Troszkę też zahacza o taki gotycki klimat, bo dzieje się to właśnie w zeszłych czasach. Mamy tutaj dwory, suknie z gorsetami, pięknie ubrane dziewczyny. Do tego ten klimat właśnie jest taki bardzo ciemny, taki zagadkowy. Naprawdę zaintrygowała mnie ta historia i serdecznie ją polecam, jeżeli chcielibyście poczytać coś ciekawego, które na pewno Was może wciągnąć, jeżeli właśnie lubicie takie ciemne, gotyckie klimaty. I teraz ostatnia książka, w którą w tym momencie czytam, jest to
myślę, że moje odkrycie. Bardzo fajna książka. Myślę, że mało o niej się mówi, a są to Wojny huraganowe. Są 2 tomy. Jest to książka autorki Thea Gunzon i autorka jest z Filipin, więc tutaj z rejonu Azji. I słuchajcie, bardzo nietypowo napisane rom fantasy, dlatego że większość, jak wiemy, toczy się w Europie, a ta książka, oprócz tego, że ma pewne aspekty takiego typowego europejskiego rom fantasy, to słuchajcie, ta książka także ma bardzo dużo aspektów, jeżeli chodzi o kulturę Azji. No nie chciałabym wam za dużo zwracać, wiecie, spoilerować, ale tu chodzi o smoki, o ich wygląd, o kulturę, o to, co jedzą, o to, w jakich bogów wierzą, w jakie, wiecie, mają jakiś system wartości przedstawiony w książce. Także jest ten taki bardzo podkreślony azjatycki, więc myślę, że dla fanów także mojego kanału i fanów właśnie kultury azjatyckiej ta książka może się spodobać. Klasyczny rom fantasy, więc mamy tutaj niedobrego gościa z piękną dziewczyną, która w pewnym momencie stała się kimś, nie powiem wam kim, ale po prostu ten cały aspekt typowego rom fantasy idzie po kolei i tutaj właśnie znajdziecie właśnie wszystko to, czego oczekujemy w takiej kategorii książek, ale właśnie w bardzo fajnym, w świeżym moim zdaniem, z takim świeżym powiewem zalatuje ta książka, więc serdecznie wam polecam. Ona jest, słuchajcie, dostępna na Empik Go. No niestety na Legimi ona nie widnieje, ale jeżeli macie dostęp albo byście chcieli sobie kupić taką książkę, to wam serdecznie polecam. Myślę, że warto. Dobra, to była ostatnia książka, którą chciałam wam powiedzieć. Jeżeli słuchajcie o punktakcję książek, które w tym momencie czytam, to nie będę wam podawała, bo to chyba nie ma sensu. Dopiero jak przeczytam daną serię albo książkę, to wtedy dam wam znać, na ile taką książkę oceniam. Moje plany to jest Słoneczny Gon. Tak, zaciekawiło mnie ogólnie fabuła i komentarze nie są złe. Opinie na temat tej książki. Złoczyńcy, ale niestety nie wiem dlaczego, jest tylko 2 tom, pierwszego na Empik Go nie ma. Napisałam do nich maila, żeby po prostu udostępnili także 1. tom, bo bardzo mnie zaciekawiło na pewno cała historia, fabuła tej książki, a po drugie ilość bardzo pozytywnych komentarzy, opinii na temat tej książki. Naprawdę dużo pozytywnych, dlatego bardzo się tym tematem zainteresowałam. Mam także tu inne książki jak Pokrzywa i Kość, Żar Wiecznego Płomienia, Iskra Wiecznego Płomienia, chociaż tutaj opinie są różne, więc tutaj prawdopodobnie będą to tytuły, które może kiedyś przeczytam, ale nie jestem pewna. Dobra, tu chciałabym się z wami pożegnać, ale także myślę, że w przyszłości, jeżeli bym chciała więcej z wami porozmawiać na temat książek, to będę chyba nie robiła daily vlogi, a typowo tematyczne filmy książkowe, żeby sobie porozmawiać dłużej, żeby się nie śpieszyć i żeby też te filmy nie były za długie, żeby was nie zanudzać takimi typowo książkowymi filmami. Jak widzicie, jak na razie siedzę w rom fantasy. Zobaczymy, czy to się zmieni. Jak na razie bardzo ten rodzaj książek mi się podoba, więc jak na razie właśnie o tym filmy książkowe typowo będą na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi bardzo. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!